projekcie Future Skills 2022. Nazywam się Klaudia Miśkowicz i reprezentuję Stowarzyszenie ARIT. Dzisiejszy wywiad dotyczyć będzie umiejętności miękkiej przywództwa. Jest ze mną pani Agnieszka Rachwalska, dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Grodkowicach. Bardzo panią witam. Dzień dobry. Czy mogłaby nam pani powiedzieć kilka słów o firmie, w której pani pracuje? Oczywiście. Znajdujemy się w Zakładzie Doświadczalnym Grodkowice. Jest to jeden z zakładów Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Jest to najdalej wysunięty na południe zakład Instytutu. W związku z tym mamy specyficzne warunki klimatyczne, które są korzystne do prowadzenia badań. W swojej działalności zajmujemy się zarówno badaniami naukowymi, jak również typową produkcją roślinną. Biorąc pod uwagę badania, zajmujemy się głównie atestacją rodów, które w przyszłości będą zarejestrowane jako nowe odmiany, ale również badamy już odmiany, które zostały zarejestrowane. Sprawdzamy ich odporność na choroby, potencjał plonotwórczy, jak one zachowują się w warunkach południowej Polski. Czy może nam pani powiedzieć, z jakimi problemami, trudnościami mierzy się pani w codziennej pracy menadżera? Oczywiście, żeby prowadzić firmę, trzeba posiadać konkretne umiejętności i wiadomości. Na osobie, która prowadzi firmę, spoczywa ogromna odpowiedzialność, zarówno odpowiedzialność za całość firmy, za jej rozwój, przyszłość, ale również odpowiedzialność za pracowników. Jeżeli dana firma do tej pory była prowadzona w sposób powtarzalny, cały czas te same zadania były wykonywane w określony sposób, trudno jest nagle drastycznie wprowadzić jakieś konkretne zmiany. Dlatego trzeba przygotować do tego pracowników, w odpowiedni sposób ich zmotywować, ponieważ każdy człowiek woli działać w utartych, dobrze znanych mu schematach. Dlatego czasem ciężko jest pokazać nową drogę, którą może obrać pracownik, pokazać mu inne pomysły na rozwiązanie danego problemu. I to jest właśnie rola osoby zarządzającej, żeby odpowiednio zmotywować pracownika do zmiany sposobu myślenia. To w konsekwencji prowadzi do poprawy wydajności pracy. A w jaki sposób udaje się pani przezwyciężyć różnego rodzaju trudności, które spotyka pani w pracy i jak te umiejętności przywódcze pomagają w przezwyciężaniu tych problemów? Przede wszystkim dzielę się władzą. Mam duże zaufanie do swoich pracowników, znam ich dobrze, znam ich możliwości, zalety i wady. Jeżeli pracownik może sam podejmować jakieś decyzje, zaczyna w sposób kreatywny rozwiązywać problemy. Często jest tak, że dany problem może być rozwiązany na kilka sposobów. Niekoniecznie obranie jednej drogi jest adekwatne do danego problemu. W związku z tym ten podział władzy z pracownikami jest skuteczny i niesie wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, również dla samych pracowników. Konieczne jest również odpowiednie motywowanie pracowników do zmiany swojego myślenia i poprawy wydajności pracy oczywiście. Natomiast z czynnikami motywującymi zawsze kojarzą się czynniki finansowe. Według mnie nie jest to podstawowa forma motywowania pracowników. Trzeba oczywiście zwracać również uwagę na otoczenie pracownika, na jego warsztat pracy, żeby praca była wykonywana narzędziami dostosowanymi do potrzeb pracownika. Tak jak na przykład podczas prac polowych konieczne jest wykorzystanie odpowiedniej jakości maszyn, które dodatkowo muszą być komfortowe dla pracowników. W związku z tym w miarę możliwości finansowych stare maszyny są zastępowane nowymi, by ten komfort pracy był lepszy i wydajność pracy poprawiała się. A jakie korzyści można osiągnąć poprzez stosowanie tej umiejętności przywództwa? Przede wszystkim umiejętne stosowanie tych umiejętności przywódczych prowadzi do zwiększenia samooceny pracowników, wiary w siebie, co w kolejnych etapach przyczynia się do podejmowania słusznych decyzji i myślenia o rozwoju firmy, o jej przyszłości. Jeżeli pracownik jest zaangażowany w swoją pracę, dba o dobro firmy, firma się rozwija, w związku z tym jego warunki pracy są systematycznie polepszane. A co powiedziałaby pani osobom mierzącym się z podobnymi trudnościami? Wydaje mi się, że nikt nie rodzi się przywódcą. Tych umiejętności trzeba się nauczyć.
cały czas zdobywać wiedzę, zdobywać umiejętności, ale przede wszystkim nie być zamkniętym. Trzeba korzystać z umiejętności i wiedzy ekspertów i korzystać z nich maksymalnie. Jak ocenia Pani swoje doświadczenie dotyczące pokonywania trudności dzięki przywództwu? Dyrektorem w zakładzie jestem od kilku lat. Wcześniej również pełniłam funkcję kierowniczą. Uważam, że jestem dosyć dobrze przygotowana do swojego zawodu, ale tak jak powiedziałam wcześniej, człowiek cały czas się uczy, cały czas musi zdobywać nowe umiejętności. Nigdy nie możemy powiedzieć sobie, że już wszystko zrobiliśmy, wszystko jest dobrze. Zawsze jest coś, co należy ulepszyć, żeby funkcjonowało poprawnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.